William zniszczył życie i biznes Henry'ego, zabił jego córkę, zniszczył reputację, a także doprowadził do momentu, w którym ten jest już gotowy popełnić samobójstwo, widząc wszystko, do czego się przyczynił, ufając temu pierwszemu. Więc cóż, nie ma się co dziwić, że teraz, gdy Springtrap łazi sobie po świecie pewny siebie i planuje mordować dalej, Henry będzie próbował go powstrzymać, tworząc tą nową Freddy Fazbear's Pizzę, labirynt bez wyjścia, no i ostatecznie spali Springtrapa na dobre, a także uwolni przy tym resztę uwięzionych ofiar. Ale do tego wszystkiego potrzebował jednej osoby, menedżera, który pomoże mu rozporządzać tą fejkową pizzerią, stworzyć też złudzenie tego, że to rzeczywisty interes i że to animatroniki przechytrzyły go i weszły niepostrzeżenie do środka. Cały ten temat jest bardzo ciekawy, a dzisiaj bliżej przyjrzymy się postaci tego menedżera, najprawdopodobniej Mike'a. Ile wiedział Mike? Czy przyszedł tutaj nieświadomy niczego? Czy może podjął współpracę z Henrym, zanim ten plan się zrodził? Cóż, dzisiaj omówimy sobie ten odcinek, ten temat razem z Katonem. Dzień dobry. To już nasz drugi odcinek Koop, więc jeśli nie widziałeś pierwszego, zapraszam do sprawdzenia go na kanale Katona. Link powinien się teraz pojawić na ekranie, pojawi się też pod koniec odcinka, a jakby co, zawsze można też znaleźć go w opisie filmu. Także cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. Wydarzenia, które rozegrały się w symulatorze pizzerii Freddy'ego Fazbeara były bardzo mocno uzależnione od relacji trzech postaci: Mike'a, Henry'ego i Springtrapa. W zależności od tego, czy Michael Afton postanowiłby pomóc swojemu ojcu w Springtrapie, czy też współpracować z jego wrogiem Henrym, mielibyśmy zupełnie różne historie. Te historie byłyby zależne od tego, jaką decyzję podjąłby Mike. W kanonicznej fabule Mike zdecydował się zniszczyć Springtrapa i uwolnić jego duszę poprzez pośrednią współpracę z Henrym. Pośrednią, bo Mike i Henry raczej zbyt dobrze się nie znali, a co najważniejsze, nie ufali sobie. Oboje chcieli uwolnić uwięzione w robotach dusze. Henry dobrze wiedział, jak działa Remnant i miał ogromną wiedzę o animatronikach, natomiast Michael, który był synem mordercy, mógł znacznie ułatwić wykonanie paragrafu 4, chociażby poprzez przewidywanie ruchów Williama czy też Elizabeth. Gdyby więc Henry i Michael połączyli ze sobą siły i sobie zaufali, z łatwością zrealizowaliby paragraf 4. Gra raczej śmiało pokazuje nam, że tak nie jest i że Henry z Mike'iem nie widzieli o sobie nawzajem. A przynajmniej Henry o Mike'u. Sam finalny monolog zostawił nam fragment, który dosłownie mówi, że dopiero teraz Henry zaczyna coś podejrzewać na temat jego tożsamości. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. Henry dopiero w tym momencie zaczyna rozumieć, kim naprawdę jest Mike. Nie jest jakimś randomowym człowiekiem z ulicy, lecz kimś ważniejszym, kimś, kto jest związany z całą tą sprawą. Jest jednym z Aftonów. Ale poza tym widać tutaj, że Mike nigdy nie poznał prawdziwego planu Henry'ego. Insanity Ending polega na tym, że poznajemy prawdę i spotykają nas z tego powodu bardzo surowe konsekwencje. Dostajemy papierek z tym, że jesteśmy niepoczytalni i zostajemy zwolnieni, by nikt nam nie uwierzył w to, co usłyszeliśmy. Henry rozwiązuje cały plan i całkiem prawdopodobne, że po tym wydarzeniu będzie próbował zacząć coś nowego. Jeśli nie wypełnimy paragrafu 4, zostajemy po prostu zwyczajnie oficjalnie zwolnieni. Bez jakiegoś słówka od naszego wspólnika, ponoć wspólnika. Nie wygląda to jak część większego planu dwójki osób. Po prostu Henry najpewniej będzie dalej próbował ściągnąć animatroniki w pułapkę, tym razem z innym menedżerem, może osobiście. Co jak co, to zakończenie na pewno utrudni mu wykonanie oryginalnego planu, ale też pokazuje nam, że ten konkretny menadżer nie jest tutaj niezbędny. W którymś momencie Mike i Henry musieli się jednak spotkać. Niekoniecznie wiedzieli za dużo o sobie, bo w końcu jeden się u drugiego zatrudnił. Patrząc na to, że Mike szukał swojego ojca już od dłuższego czasu, bardzo możliwe jest to, że przyciągnęła go sama nazwa Freddy Fazbear's Pizzy i zatrudnił się tutaj z nadzieją, że dowie się czegoś więcej. Możliwe też, że praca ta zaciekawiła go ze względu na dziwny regulamin, w tym sam paragraf 4, który miał jakiś związek z testowaniem, a później złomowaniem animatroników, które miały nagle pojawiać się pod drzwiami. Nie znamy szczegółów dotyczących tego, czym dokładnie cała ta zasada była, ale na pewno wydała się Mike'owi na tyle podejrzana, że uznał, że ma ona jakiś związek z ojcem, którego szukał, czy też może innymi animatronikami. Tak więc Mike zatrudnił się we Freddy Fazbear's Pizzy i został menedżerem. Możliwe, że poznał jakieś drobne elementy planu Henry'ego, z jego zasad czy z rozmowy o pracy, ale za dużo nie wiedział, a gra sugeruje też, że Henry mógł oszukiwać go w paru miejscach. Sam tytuł gry to symulator pizzerii.
Wiemy, że pizzeria była tylko fejkiem, symulacją, żeby przyciągnąć animatroniki, ale możliwe, że była ona też całkowitym fejkiem, całkowitą, totalną symulacją. Nigdy nie została rzeczywiście otworzona. 0 klientów, 0 dochodów, tylko jedno wielkie kłamstwo. Jako menedżer Mike po nocach, czy wcześniej rano, przygotowywał pizzerię do działania, ale podczas kiedy pizzeria pracowała, on siedział w labiryncie, w piwnicy. Zgodnie z zasadami, które stworzył Henry, nie do końca miał możliwość zobaczyć jakiegokolwiek klienta. Jedynie słyszeć, że ktoś tam jest. Otwiera pizzerię, przechodzi do podziemia i czyści kible, wciskając guziki na komputerze. Będąc w labiryncie słyszymy oczywiście dźwięki, które sugerują nam, że ta pizzeria rzeczywiście pracuje. Wyraźnie słychać tu odgłosy rzekomych klientów, jednak nie zapominajmy, po co ta pizzeria naprawdę powstała. Powstała po to, by uwięzić w niej animatroniki. Animatroniki, które są uwięzione w labiryncie, najpewniej cały czas słyszą fałszywe, stworzone przez Henry'ego dźwięki dzieci, więc odgłosy klientów również mogą być tylko iluzją, by animatroniki poczuły się jak w pizzerii. Znacie te klimaty. Pizzeria, wesołe dzieci, ich ciała w kostiumach. To znaczy, nie żeby mówił z własnego doświadczenia, tylko tak czysto teoretycznie. A wracając do FFPS-a, to Henry oczywiście nic nie mówi o tym Mike'owi i wmawia mu, że wszystko jest okej. A więc klienci są oszukani, zarobki są oszukane i Henry wszystko ciągnie najpewniej z własnej kieszeni. Co za tym idzie, pozwy czy sklepy, z których Mike kupuje, też są najpewniej oszukane. Wszystko może pochodzić z jakichś starych magazynów Fazbear's Entertainment z poprzednich lokacji. Rysunki na ścianach pewnie też są oszukane, choć to nie powinno chyba być aż tak dziwne w pewnych momentach. Wszystko to, żeby stworzyć jakieś fałszywe wrażenie tego, że to prawdziwa pizzeria i żeby menedżer nie zadawał zbyt wielu pytań poza tym, czemu animatroniki chcą go zabić. Choć byłby to bardzo ciekawy koncept, to jednak nie wygląda na to, żeby Mike i Henry współpracowali tutaj ze sobą, a jedynie oboje starali się jakoś pozgadywać, co ten drugi ma na myśli. Mike cały czas był na swojej misji odnalezienia ojca, więc zatrudniając się tutaj mógł zainteresować się samą nazwą pizzerii, czy to też dziwnymi zasadami, które stworzył Henry. No a kiedy znane mu animatroniki, w tym Springtrap, zaczęły się złazić do pizzerii, zdaje się, że wiedział już, czego można się spodziewać i co najwyżej zastanawiał się, co takiego Henry zamierza z nimi zrobić. Pilnował z boku, żeby Henry nic nie popsuł. Natomiast sam Henry dopiero pod koniec zorientował się, kim naprawdę był Michael. Na ten moment tak wygląda nasza interpretacja całych tych wydarzeń, całej tej relacji pomiędzy Henrym a Mike'iem. Na dobrą sprawę, oboje okłamywali się nawzajem. Henry stworzył symulację pizzerii, a Mike ukrywał swoją prawdziwą tożsamość. Cóż, nie wyszło to na złe, bo ostatecznie plan się powiódł i wszystkie animatroniki zostały zniszczone, ofiary uwolnione. Prawdopodobnie mogli to zrobić normalnie, wyjawić sobie nawzajem prawdę, ale byli bardzo ostrożni. Henry nie sądził, że randomowy pracownik zaakceptuje prawdę o nawiedzonych robotach, czy nie zniszczy jego planu, podczas gdy Mike nie był pewny, czy Henry na pewno chce się pozbyć Williama. Może obawiał się, że trzeba będzie wejść w ostatniej chwili i powstrzymać sytuację, jeżeli Henry tylko ją pogorszy. Bo bądź co bądź, Mike miał na nazwisko Afton, więc szczerze to nie zdziwiłbym się, jakby to miało swój wpływ na to, że postanowił ukryć swoją tożsamość. Przecież jeśli Henry dowiedziałby się o tym, że jego pracownik jest synem mordercy, synem osoby, którą on chce za wszelką cenę zniszczyć, to czemu miałby mu zaufać? Także nie przedłużając, tak wygląda nasza teoria na temat tej dwójki. I to już koniec odcinka. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do pozostawienia jakichś waszych osobistych przemyśleń na temat tej teorii. Czy was przekonuje, czy nie, co wy byście tutaj osobiście dodali, a póki co dziękuję za oglądanie, dziękuję Katon za te 2 wspólne odcinki. Wciąż też zapraszam do obejrzenia tego pierwszego u Katona. Ja również dziękuję wam za to, że obejrzeliście ten nasz wspólny materiał na kanale Uponguja, który jest bez wątpienia najlepszym teoretykiem z FNAF-a. Zaraz po Katonie. Do zobaczenia.